Szczęść Boże! Witaj na kanale Biblia i Wiara. W tym odcinku porozmawiamy o archaniołach, o sercu, o miłości, która leczy i o tym, jak wszystkie te wątki ze sobą się łączą. Kim są trzej archaniołowie? Święty Michał Archanioł, którego imię znaczy „Któż jak Bóg”. W Piśmie Świętym pojawia się jako potężny wojownik, który staje na czele niebiańskich zastępów i broni ludzi przed mocami ciemności. Jest patronem odwagi, obrońcą Kościoła i symbolem zwycięstwa dobra nad złem. Dla wierzących Michał jest znakiem, że Bóg nigdy nie pozostawia człowieka samego w walce. Święty Gabriel Archanioł. Jego imię tłumaczy się jako „Bóg jest moją mocą”. To właśnie on przyniósł Maryi wieść o narodzeniu Jezusa i wcześniej objawił się Zachariaszowi, zapowiadając narodziny Jana Chrzciciela. Gabriel jest posłańcem nadziei i nowych początków. Pokazuje, że Bóg wkracza w życie człowieka, by je przemieniać i dawać mu siłę. Święty Rafał Archanioł, którego imię znaczy „Bóg uzdrawia”. W księdze Tobiasza czytamy, jak towarzyszy młodemu Tobiaszowi w podróży, daje mu rady i w końcu uzdrawia jego rodzinę. Rafał to patron podróżnych, ale także lekarzy i wszystkich, którzy potrzebują uzdrowienia, zarówno ciała, jak i duszy. Każdy z archaniołów reprezentuje inną moc, ale razem układają się w obraz troski Boga o człowieka, ochrona przed złem, światło nadziei i uzdrowienie serca. Jeśli te treści są dla Ciebie ciekawe i chcesz głębiej zrozumieć, jak działa miłość i jak naprawdę można przemieniać swoje serce, to przygotowałam dla Ciebie coś wyjątkowego. W moim e-booku 3 tajemnice Twojej wartości znajdziesz cały rozdział o mocy miłości, o tym, jak Bóg uzdrawia człowieka poprzez miłość i jak tę miłość praktycznie wprowadzać w codzienne swoje życie. Link znajdziesz pod tym filmem. Światowy Dzień Serca i znaczenie serca. Tego samego dnia, 29 września, gdy wspominamy archaniołów, obchodzimy również Światowy Dzień Serca. W świecie medycyny to okazja, aby przypominać o dbaniu o zdrowie układu krążenia, o profilaktyce i o tym, że serce decyduje o jakości naszego życia. Ale serce to nie tylko mięsień pompujący krew, to również symbol naszego życia wewnętrznego i centrum emocji. Współczesne badania pokazują, że serce jest czymś więcej niż tylko organem biologicznym. Naukowcy odkryli, że serce wysyła do mózgu więcej sygnałów niż mózg do serca, a jego reakcje emocjonalne pojawiają się szybciej niż reakcje rozumu. To dlatego tak często mówimy o słuchaniu głosu serca, bo serce reaguje głębiej i bardziej intuicyjnie niż chłodna analiza umysłu. To, co nauka odkrywa dzisiaj, Biblia mówiła już od zawsze. W Piśmie Świętym serce jest centrum życia duchowego i moralnego. W Księdze Przysłów czytamy: „Czuwaj nad swoim sercem, bo z niego tryska źródło życia”. Jezus mówi: „Z obfitości serca mówią usta”. Dawid w psalmie 51 woła: „Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste”. Wszystkie te fragmenty pokazują, że serce w Biblii
nie jest jedynie organem biologicznym. To centrum człowieka, miejsce, w którym rodzi się wiara, dojrzewa nadzieja i kształtuje się zdolność do miłości. Serce decyduje o tym, kim naprawdę jesteśmy i jakie jest nasze życie. Zatrzymaj się teraz na chwilę i pomyśl, co oznacza Twoje serce? Czy tylko pompuje krew, czy może mówi coś więcej o Tobie? Jeśli chcesz zobaczyć, jak Biblia i współczesne badania łączą się w odkryciu, że miłość ma realną moc uzdrawiania, koniecznie zajrzyj do mojego e-booka 3 tajemnice Twojej wartości. Kliknij w link pod filmem i sięgnij po e-booka. Daj sobie szansę, bo to może być początek pięknej przemiany w Twoim życiu. Tam znajdziesz inspirujące treści, które mogą pomóc Ci spojrzeć na serce i życie zupełnie inaczej niż do tej pory. Link do e-booka znajdziesz pod filmem. A jak serce, to moc miłości. Jeżeli mówimy o sercu, nie możemy pominąć tego, co najważniejsze – miłości. To właśnie miłość nadaje sens naszemu życiu i sprawia, że serce naprawdę żyje. Święty Paweł napisał: teraz więc trwają wiara, nadzieja i miłość, a z nich największa jest miłość. Miłość ma niezwykłą moc. Widzimy to w relacjach rodzinnych, w przyjaźni, w przebaczaniu. To ona potrafi złamać mur nienawiści, uzdrowić rany emocjonalne i sprawić, że człowiek odzyskuje nadzieję. Nawet nauka potwierdza, że ludzie żyjący w atmosferze bliskości, życzliwości i przebaczania są zdrowsi, szybciej wracają do równowagi i żyją dłużej. Brak miłości natomiast prowadzi do osamotnienia, gniewu i chorób, także tych, które dotykają serca. Miłość można nazwać lekarstwem najpotężniejszym, jakie Bóg dał człowiekowi. Leczy nie tylko ciało, ale także duszę. To właśnie miłość sprawia, że człowiek staje się odporny na trudności i znajduje siłę do przebaczania innym i sobie oraz zaczynania wszystkiego od nowa. I w tym miejscu chcę zaprosić Ciebie do jeszcze głębszej podróży. Jeżeli poczułaś, że temat miłości jako lekarstwa poruszył Twoje serce, to w moim e-booku 3 tajemnice Twojej wartości właśnie temu tematowi poświęciłam osobny rozdział o mocy miłości i uzdrawianiu miłością. Znajdziesz tu praktyczne wskazówki, przykłady i refleksje o tym, jak pozwolić miłości uzdrawiać swoje relacje, zdrowie i codzienność. Kliknij w link pod filmem i sięgnij po e-booka. Zainwestuj w siebie, bo to może być początek pięknej przemiany w Twoim życiu. Dlatego dzisiaj, kiedy mówimy o święcie Archaniołów i o Światowym Dniu Serca, pamiętajmy, że wszystkie te wątki łączą się w jednym przesłaniu. Serce człowieka zostało stworzone do miłości, a jeśli damy się prowadzić Bogu, który sam jest miłością, nasze serce będzie nie tylko bijącym mięśniem, ale prawdziwym źródłem życia i uzdrowienia.